Czy jest OK i wszystko słychać? Jest OK i czy wszystko słychać? Czy mnie słychać? Nie. No, powinno być chyba wszystko OK. Jest OK i wszystko słychać. Tak, chyba mamy małe takie opóźnienie, ale zaczynamy. Dobra, OK. No to co? No to startujemy. Cześć Ola. Cześć Ola. OK, więc tak. Tutaj jak widzicie, ja mam taką, nawet nie jest prezentacja, to jest po prostu jakiś plik Word, czy tam Word i będziemy jakby szli wokół, to znaczy jakby po kolei. Najpierw, przede wszystkim, żeby już od razu coś się działo, to może tu są takie dwa zdania. Pierwsze, uczenie się czasów może być nieskuteczne. Nie chcę robić z tego jakiejś wielkiej debaty, bo myślę, że sami sobie odpowiecie, jeżeli uczycie się na przykład, nie wiem, 2, 3, 4, 5 lat, prawda? I te czasy jakby no nie są tym antidotum na ten angielski, ale to jest oczywiście jakby odpowiedź. Jakby sami się zastanówcie, czy to jest jakby skuteczne. Ponieważ dzisiaj będę Wam pokazywać, jak przede wszystkim ten angielski uprościć, pokazać go w zupełnie innej formie i tak samo unikając gramatyki. Kto mnie już zna, kto ogląda tego mojego YouTube'a, no to wie, jak ja uczę i przede wszystkim jak chcę przekazać wiedzę, czy generalnie jak uczyć się tego angielskiego, czyli bez gramatyki. I to jest drugie takie pytanie, dlaczego ludzie uczą się perfekcyjnej gramatyki? No bo jak słyszę na przykład, i oczywiście zaraz sobie przejdziemy, tylko chciałbym, żebyście się zastanowili nad tymi dwoma pytaniami, tak w środku. Dlaczego ludzie uczą się perfekcyjnej gramatyki? No przecież możemy uczyć się niepoprawnej gramatyki, prawda? Bo jest taka jedna osoba, może nie będę mówić, jest ona dosyć znana i mówi, że możemy popełniać błędy. No oczywiście, że możemy i zawsze zostaniemy zrozumieni. Tylko że my mimo wszystko chcemy robić tę poprawną gramatykę. Więc napiszmy tak, zróbmy gramatykę, albo inaczej. Mówmy po angielsku, ale poprawnie oczywiście, ale bez gramatyki. I to Wam dzisiaj pokażę. I oczywiście opowiemy sobie to, co jest w nagłówku, czyli ta różnica między polskim a angielskim myśleniem i do tego też przejdę. Myślę, że od razu podam taki fajny przykład, który dzisiaj, oczywiście chciałbym, to jest jakby jedyny przykład, który będę tutaj poruszać. To się dokładnie dzisiaj zdarzyło. Podaj mi sól. To jest sytuacja dosłownie z dzisiaj, ponieważ miałem zajęcia w grupach i taka Magda właśnie powiedziała coś takiego, że była na jakichś tam szkoleniach typu, może nie będę mówić, po prostu była na szkoleniach, gdzieś tam sobie pojechała, żeby się uczyć i ona usłyszała coś takiego pass me the salt. I to jest właśnie to polskie i angielskie myślenie, bo tutaj na to trzeba zwrócić bardzo uwagę. Bo musimy się zastanowić, czy warto uciekać od tego polskiego myślenia i po prostu pozwolić tylko myśleć po angielsku. I to jakby będzie króciutkie, to jest minuta, 2 minuty, bo to jest krótka historyjka i od razu przechodzimy do roboty. Więc może tak, podaj mi sól. Generalnie dzisiaj się zdziwiłem i myślę, że też część osób w grupie właśnie tej zdziwiła się, że to jest rozkaz. Bo często my się uczymy na przykład od native'ów, na przykład twierdzimy, że fajnie by było z native'em się skontaktować i uczyć się tego angielskiego. Oczywiście wszystko jest możliwe, jest dostępne, tylko że native nie powie nam właśnie takich rzeczy, że to jest rozkaz, bo my się uczymy, ja zaraz powiem o co chodzi, my się uczymy właśnie takich zwrotów jak pass me the salt i to jest ten zwrot, który po prostu gdzieś tam albo widzimy, albo słyszymy, uczymy się go na pamięć. Natomiast my możemy podejść do tego uniwersalnie, ponieważ to jest rozkaz. Ja też gdzieś tam to ostatnio też zamieszczałem na naszej grupie, więc też to było już gdzieś tam wspominane, ale
możemy zrobić to uniwersalnie, czyli na przykład jeżeli my chcemy powiedzieć do kogoś zadzwoń do mnie, to powiemy call me. Jeżeli chcemy powiedzieć na przykład wyślij mi maila, to będzie send me an email. Czyli zaczynamy jakby automatycznie od czasownika. Jeżeli my będziemy zaczynać zdania od czasowników, to będzie powstawał nam rozkaz, nic innego. Czyli przykładowo send me an email to będzie po prostu wyślij mi jakiegoś tam maila, wyślij maila. Więc już od razu jakby przechodzimy do praktyki, ale będę też chciał, żebyście uczestniczyli w czacie i żebyście mi pisali, jak byście dane zdanie powiedzieli, no i na tym będzie polegać, powiedzmy, ta interakcja. Czyli właśnie o to chodzi, żebyście się nie uczyli takich zwrotów, nauczcie się takiej gramatyki, bo my w tym momencie uczymy się tylko jakby jednego myślenia, czyli mamy ten zwrot, ale już nie wiemy, że możemy używać rozkazu, na przykład powiedz mi, nie wiem, poinformuj mnie, na przykład inform me about, czy coś takiego. W ten sposób możemy spokojnie rozpoczynać zdania rozkazami, czyli na zasadzie komendy. Do it, wykonaj to, na przykład go there, idź tam, czy coś takiego i w ten sposób to działa. Więc to jest jakby pierwsza kwestia, żeby po prostu nie uczyć się angielskiego na pamięć, no bo jesteśmy w stanie o wiele więcej wyciągnąć na przykład z takiej konstrukcji, bo przypominam, że jeżeli my zrobimy I passed the salt, to oznacza, że zaczyna nam się gramatyka. Na przykład I am passing the salt, czyli podaję komuś tam sól i tak dalej. I tak naprawdę te wyrażenia, czyli tego typu, powiedzmy, zdania, one nie są praktyczne, bo zwróćcie uwagę, że w każdym zdaniu takim mamy osobę, czyli te czasy, one są niepraktyczne w takim sensie, że na przykład jeżeli rozmawiamy przy stole o czymś i mówimy, wiesz co, ja na przykład zazwyczaj robię to i to jest na zasadzie jakby opowiadania o sobie. Natomiast gdybyśmy chcieli powiedzieć na przykład, że jest pewna rzecz, która mnie nurtuje, są pewne na przykład osoby, które mówią mi tak i tak, a ja i tak chcę zrobić w ten sposób. W tym momencie nie będziemy używać czasów i to już Wam od razu pokazuje, o co chodzi. No ale to jest oczywiście jakby pytanie do Was, czy one są praktyczne i tak dalej, żebyście zrozumieli, o co tu chodzi. I teraz przejdziemy sobie właśnie do polskiego, angielskiego myślenia. Absolutnie nie chcę do niczego zmuszać, bo nie zawsze taka rola, czy nie zawsze, nigdy takiej roli nie pełniłem. Więc mamy polskie, angielskie myślenie. I teraz przejdźmy sobie do tego, że tutaj zrobiłem sobie taką jakąś grafikę i teraz jak chcesz powiedzieć coś po angielsku, to wyłącz polskie myślenie, bo większość osób właśnie tak robi. Dlaczego nie możemy wyłączać polskiego myślenia? Ponieważ my myślimy po polsku, jesteśmy Polakami, więc automatycznie musimy przerobić polskie myślenie na angielski. No i tutaj nie możesz wyłączać OK. Jak chcesz powiedzieć coś po angielsku, to zaczynasz kalkować język polski. Dlaczego kalkujemy język polski? No to zobaczmy. Nie będzie tu już żadnej teorii, od razu sobie przechodzimy do rzeczy. Wyobraźmy sobie takie zdanie. To zdanie jest dosyć skomplikowane, jak się na nie popatrzy. Natomiast jest ono proste, ponieważ jesteśmy w stanie je zrobić bez gramatyki. No, sami sobie przeczytajcie. Jest nowe prawo, które mówi, że we Francji, to gdzieś tam z tych News in Levels, jak ktoś chce, to oczywiście można sobie tam wskoczyć. To jest bardzo fajna strona, można artykuły czytać i tak dalej. Jest nowe prawo, które mówi, że we Francji nie nosi się, i teraz tak, tu mamy właśnie to polskie myślenie, czyli nie nosi się, nie trzeba nosić, nie należy nosić. I teraz abaja. To jest taki przykład, chodzi mi o to, że tu jest nowe prawo, tak, że to brzmi tak formalnie, natomiast nowe prawo to jest po prostu a new law, tak? Law to jest prawo jako prawo, ale również może być jako ustawa, czyli coś, co już wiadomo zostało uchwalone. I teraz jest nowe prawo, które mówi, że we Francji i tak dalej. Zobaczcie, że tu w tym momencie mamy bardzo polskie myślenie. Mało tego, ponieważ mamy aż 3 interpretacje. Nie nosi się, nie trzeba nosić i nie należy nosić. I jak takie zdanie na przykład można zrobić? No to teraz pytanie do Was. Czy jesteście w stanie zrobić takie zdanie? Jak byśmy to zrobili? Bo
Powiedzmy, że tak, jest nowe prawo, czyli to jest, mamy jedno, które mówi, mówić to jest po prostu say. Francja, no to jest France, no to nic trudnego, prawda? I później mamy nie nosi się, nie trzeba nosić, nie należy nosić. To, na czym warto się tu skupić, tylko i wyłącznie wear. Czyli wear to jest noszenie generalnie ciuchów, czyli nosić coś na sobie, może tak. I w tym momencie ta abaja, no to jest ta chusta taką, którą się tam nosi, albo nie, abaja to jest chyba nawet to, co się nakrywa na głowę, czyli jako cały taki chyba strój, albo tylko na głowę. To nawet nie jest istotne. Chodzi o to, że nosimy pewną rzecz, czy to spodnie, czy nie wiem, ciuchy, koszula, cokolwiek. Mamy wszystkie zdania. Jeżeli ktoś w tym momencie ma już problem z tym, żeby stworzyć zdanie, to oznacza, że się nie uczy angielskiego jakby efektywnie. No bo my się możemy uczyć słownictwa, czasowników, wyrażeń, takie właśnie jak pass me the salt, ale nie wiemy na przykład, że to jest rozkaz, nie wiemy jak na przykład podejść do tego zdania. Przede wszystkim, jeżeli rozpoczynamy zdanie, to powinniśmy zacząć od tego, czyli I, you, he, she, it, we, you, they. Tylko że ja powiedziałem wcześniej, jeżeli będziemy zaczynać od tego, czyli będziemy mówić, że oni noszą, że powiedzmy jakiś tam rząd Francji mówi, albo Francja mówi i tak dalej, będziemy zmuszać się do gramatyki. Jak zrobić to zdanie, żeby ono było bez gramatyki? Wiem, że jest delikatne opóźnienie, dlatego może poczekam sobie i powiedzcie mi, jak byście to zrobili, takie zdanie. Czyli mamy jakby całe słownictwo i wystarczy po prostu to posklejać, ale możemy zrobić, tak jak mówię, to bez gramatyki. No i będzie trochę takich dzisiaj zdań, więc zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Czyli jak byśmy to zrobili? Ja sobie troszkę poczekam. Jakąś minutę, dwie myślę, może nawet minutę. Jest nowe prawo, które mówi, że we Francji coś tam. Tak jak mówię, nie zaczynamy od tego ja, ty, on, ona, bo od tego momentu zaczynają się czasy. Więc już sobie krzywdę robimy, bo zaczynamy się zastanawiać, czy to się dzieje teraz, czy to się dzieje zazwyczaj, czy to się dzieje, nie wiem, wczoraj, czy aktualnie, czy przez jakiś okres czasu i tak dalej. Naprawdę te czasy są dosyć skomplikowane i nie każdy jest w stanie je złapać, dlatego musimy sobie jakoś pomagać za pomocą braku czasów. Jak to zrobić? Więc, no, jest chyba problem. Okay. There is a new saying that in the France was abaya. Okay, prawie. Generalnie, jeżeli może ja to przepiszę, czyli there's a new law. I teraz saying. Ok, ja będę o tym mówić. Na razie możemy tego uniknąć, bo to jest taka forma, którą nie każdy jakby kojarzy. Tutaj Ola jakby kojarzy, więc ona już wie, o co chodzi. Czyli there is a new law saying, czyli mówiące, tak? Czyli prawo mówiące, że we Francji nosi się abaję. Zobaczcie tutaj. We Francji nosi się te abaje. No to jest takie hasło klucz, powiedzmy, nie? Czyli, przepraszam, że nie nosi się, tak? Nie nosi. Czyli tutaj napisałaś wears abaya, a tu chodzi o to, że nie nosi się, bo oni tego teraz zakazują. Teraz tego nie wolno. Więc musi być przeczenie. No ale tutaj jest jakby ten problem co do tworzenia zdania, bo jeżeli mamy there is a new law saying, to możemy w ten sposób zrobić. Możemy również powiedzieć there is a law which says, czy to też jest ok, które mówi na przykład, ale to jest ta gramatyka. Więc na razie może to zostawmy. Tutaj na przykład nie ma gramatyki. Tu nie ma gramatyki. Ale tu jest problem, bo we Francji nie nosi się abai. I teraz jak to zrobić? Jeżeli mamy to musimy zrobić tak. Musimy zacząć, czyli już widzę, że tu jest problem, dlatego zaczynamy od
I, you, he, she, it, we, you, they. To jest nasze polskie myślenie, czyli to, co nam sprawia największy problem. We Francji nie nosi się abai, czyli jak powiemy, musimy poszukać podmiotu, który będzie mówić, że tam nie nosi się abai. Jeżeli użyjemy słowa it, czyli tego, to oznacza, że to, na przykład it doesn't wear, to nie nosi się? Nie. Jeżeli powiemy abaya doesn't wear, to też nie ma sensu, ponieważ to będzie oznaczało, że abaya nie nosi czegoś tam. To jest bez sensu. Więc musimy jakby wziąć pod uwagę they. I they oznacza oni nie noszą, czyli mówimy o ludziach, mówimy o people, czyli możemy w tym momencie ich nazwać. Bo jeżeli mamy zdanie typu we Francji nie nosi się abai, to nie możemy zacząć od it, nie możemy zacząć również od abai, tylko musimy zacząć od ludzi. Czyli ludzie nie noszą abai, bo gdybyśmy chcieli trzymać się tego zdania, musimy zrobić stronę bierną, a strona bierna już jest gramatyką, więc od razu mamy problem. Więc powiemy they, people i teraz don't wear abaya. I to jest jakby odnośnie polskiego, angielskiego myślenia, czyli musimy trochę to zmienić. Nie możemy powiedzieć, że ja nie noszę, ty nie nosisz, tylko ludzie nie noszą. Więc ostatecznie zawsze każde zdanie, jakie będzie nam gdzieś tam wirowało w głowie, to zawsze będziemy korzystać z tego, ale pokażę inny sposób. Zjedziemy sobie na dół i mamy coś takiego na przykład. Czyli możemy powiedzieć, że in France, możemy rozpocząć od tego, oczywiście to może być też na końcu, czyli na przykład może być, i teraz tutaj właśnie ta różnica, bo to jest na przykład przykład, który ktoś tam u mnie robił i napisał it's a new law. Co to oznacza? To oznacza, że to jest nowe prawo. A tutaj mamy there is a new law, czyli oznacza, że gdzieś tam jest nowe prawo. Czyli to jest właśnie to law. I jaka jest różnica? Różnica jest taka, że to sobie wykreślimy. To też zrobimy sobie na jakiś tam kolor, czyli to i to. I teraz pokazuję różnicę między it's i there is. Jeżeli my mówimy, że to jest nowe prawo, to oznacza, że komuś chcemy pokazać, że o, zobacz, to jest nowe prawo, a my nie chcemy w ten sposób mówić. My chcemy powiedzieć, że gdzieś tam we Francji jest jakieś nowe prawo. Czyli polskie myślenie zawsze będziemy zaczynać od jest. Czyli jest nowe prawo, są pewne rzeczy, no bo możemy powiedzieć tak, mamy rzecz i mamy rzeczy. Czyli będziemy myśleć rzeczownikiem. Jak mamy rzecz, to powiemy jest rzecz, która coś tam. Jeżeli mamy rzeczy, to mamy są rzeczy, które. I w tym momencie nie możemy tak zrobić, tylko musimy powiedzieć there is a new law i później that people don't have to wear abaya. No i to jest ok. Ale powiedzmy, że to jest za ciężkie. To jest za ciężkie i my chcemy zrobić jeszcze inaczej. Czyli możemy powiedzieć there is a new law. There is a new law. I właśnie to, co dokładnie to say that. Tak, też możemy powiedzieć dokładnie. Czyli there is a new law to say, czyli jakby, które ma na celu powiedzenie, że to say that na przykład you can't na przykład wear abaya, powiedzmy. Nie? Czyli there is a new law to say that you can coś tam. I to jest ok, jest bez gramatyki. Tutaj mamy czasownik modalny, więc on też nam umożliwia brak gramatyki, ale tutaj na przykład jeszcze coś chciałem powiedzieć, czyli tak jak właśnie Ola, zwróćcie uwagę, czyli tam było there is a new law saying i teraz my nawet nie musimy używać which, nie musimy używać who i nie musimy używać that, żeby powiedzieć people can't wear, tak?
czyli people, there's saying people can't wear abaya. No, powiedzmy. Czyli możemy powiedzieć, że jest nowe prawo i tu jest ta konstrukcja mówiące. Czyli jest nowe prawo i my to stosujemy te konstrukcje, kiedy tu jest rzeczownik. Zawsze. Czyli na przykład, jeżeli powiemy na przykład, nie wiem, nice house being on the left of the street, to oznacza, że po prostu jest to fajny dom będący po lewej stronie ulicy. I to gdzieś już tam, wiadomo, pokazywałem, jak to działa. Albo oczywiście możemy powiedzieć na przykład there is a na przykład, nie wiem, cool, powiedzmy, place. I możemy zrobić na przykład there is a cool place to see. O, to jest właśnie ta konstrukcja, czyli już zaznaczam to i to. To jest dokładnie to, co zrobiła Maltanka. Czyli there is a new law to say that you can't wear abaya, a tutaj there is a cool place to see. Czyli oznacza, że jest jakieś fajne miejsce do tego, aby je zobaczyć. Czyli taka konstrukcja również wchodzi w grę. Przypominam, że tutaj będą rzeczowniki, czyli mamy jeden rzeczownik, mamy drugi rzeczownik, mamy trzeci rzeczownik, mamy czwarty i tutaj też jest, i tutaj też jest. Więc jak zwrócicie sobie uwagę, to mamy there is i it's. Ale trzeba na to uważać, ponieważ my nie mówimy komuś, to jest nowe prawo, tylko mówimy, że gdzieś tam jest jakieś nowe prawo, które mówi. Więc no, możemy zrobić to jakby bez gramatyki. Jakbyście chcieli więcej ćwiczyć, to napiszcie mi proszę, że Maciek, weź podrzuć jeszcze jakieś zdania czy coś takiego, bo chciałbym jakby na kilku płaszczyznach to zrobić, czyli po prostu kilka takich interpretacji polskich, jak i przerobienie tego po prostu na angielski. Na przykład mamy coś takiego, jest mi ciepło i jest ciepło. I to jest kolejna kwestia, z którą mamy problem, więc tak jak powiedziałem, jeżeli mamy problem, to musimy sobie zacząć od tego. I, you, he, she, it, we, you, they. To trzeba mieć w głowie. Czyli gdzieś tam musimy pamiętać o tym, że jest ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. I tutaj mamy na przykład jest ciepło, czyli oznacza to, że co? Jest ciepło, czyli oni, no nie mówimy o nich, znaczy o nich, nie mówimy o nas, to znaczy właściwie, no nie bardzo. Nie możemy powiedzieć, że my jesteśmy, na przykład, że nam jest ciepło, prawda? Jeżeli mamy na przykład tutaj it, no to to. I to jest właśnie odpowiedź, czyli jeżeli powiemy jest ciepło, to mówimy it is hot. Albo po prostu warm. Tutaj mamy she, he, więc będziemy odnosić się do osób. Czyli jeżeli mamy jest mi ciepło, to będzie I am hot. Tak? I tyle. To jest właśnie to, no bo jeżeli chcemy powiedzieć na przykład, że pogoda jest zła, no to powiemy weather, czy tam weather is bad. Czyli pogoda jest zła i weather to będzie it. Czyli to będzie nasze to. Czyli to jest złe. Czyli automatycznie jakbyśmy powiedzieli it is bad. Na przykład wychodzi ktoś tam na zewnątrz i mówi o jaka zła pogoda czy coś takiego, możemy zwyczajnie powiedzieć it's really bad. Tak? Możemy sobie dodać na przykład it's really bad outside czy coś takiego. I też będzie w porządku. Nie musimy mówić, że weather is bad czy coś takiego, czy po prostu temperatura jest taka czy siaka. To nie jest potrzebne. Później na przykład mamy tutaj coś takiego. Okej, no to jest taki temat, który gdzieś tam, ponieważ jest to część religii, możemy coś takiego zrobić właściwie. Czyli jak zrobić coś takiego? Ludzie noszą te abaje, tylko to, co mamy tutaj, to jest właściwie gramatyka. Ale na przykład chcemy powiedzieć, ponieważ jest to na razie zostawmy. Powiedzmy, że jest to, ponieważ jest to część ich religii. Jak powiedzieć takie zdanie? Czyli na przykład, jeżeli mamy ludzie noszą te abaje, to będzie people wear this abaya. Ale to jest gramatyka. To jest gramatyka. Ja tego nie chcę. Na razie to zostawmy. Ustaliliśmy, że możemy powiedzieć na przykład there's abaya, people wear. Jest ok? W ten sposób możemy. Albo po prostu robimy to bezosobowo, czyli tak jak tam właśnie Maltanka mówiła, czyli there is abaya to wear.
I w ten sposób możemy powiedzieć, że jest pewna abaja do tego, żeby ją nosić. Ale jak powiedzieć coś takiego? Ponieważ jest to część ich religii. Więc popatrzmy sobie tu. Teraz ponieważ, czyli jest because. I teraz chcemy powiedzieć, ponieważ jest to. Czyli jest to część ich religii. Jak to zrobić? Religia to jest wiadomo religion, więc na razie sobie to zostawmy. Ale chcemy powiedzieć, jest to część ich religii, czyli najbardziej będziemy skupiać się na tym, część ich religii. Albo po prostu powiedzieć część religii. Nie musi być ich, może być również część religii. I teraz, żeby to zrobić, znowu zaczynamy od I, you, he, she, it, we, you, they i chcemy powiedzieć, że jest to, czyli co. Czyli znowu, jeżeli mamy I, you, he, she, it, myślę, że ja teraz już sobie to skopiuję, bo będę cały czas na tym polegać. Czyli na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć, ponieważ jest to część ich religii, zaczniemy sobie od it. Czyli po prostu powiemy because it is a part of religion. Możemy oczywiście tutaj wstawić, jeżeli ktoś zna, no to możemy powiedzieć their religion, tak? Czyli their religion. Jest ok. I mamy tutaj jakby ten part of their religion. I teraz kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to jest to tworzenie przymiotnika. Dajcie mi znać, czy ja mogę o tym powiedzieć, bo nie wiem, czy też wszyscy kojarzą to, więc nie chcę jakby za bardzo wychodzić, a chciałbym pokazać rzeczywiście, jak robić to bez gramatyki. Więc jak coś, to dajcie mi znać. It is part of their religion. Tak, dokładnie. Tak możemy to zrobić. Ok. No i teraz to dajcie mi znać co do tego przymiotnika, bo to jeszcze można wykombinować. Z tego można coś zrobić, ale jeżeli wam to wystarcza, jest ok, to jest właśnie, może tak na szybko jeszcze powiem, że na przykład jeżeli mamy Jack i mamy powiedzmy Jack's house, no to oznacza, że to jest dom Jacka. Ale możemy też powiedzieć House of Jack i to też jest ok. Czyli mamy dwie możliwości i tutaj jakby nic się nie zmieni, ale mamy jeszcze jedną możliwość, tylko w troszkę innym kontekście. Więc gdyby ktoś chciał, to po prostu napiszcie mi Maciek, weź powiedz o tym i ja od razu będę tłumaczyć. A jeżeli to jest wystarczające, to możemy lecieć dalej. No właśnie. I tutaj też tak byśmy napisali, czy powiedzieli, ale tutaj mamy, że to jest to i oni. Czyli właśnie tutaj napisałem, że to jest machine, mamy management, mamy abaya, mamy part of religion. To wszystko to jest nasze it. Czyli to jest ta rzecz. Natomiast jeżeli ona zamieni się w liczbę mnogą, to zawsze będziemy mieli do czynienia z they. I o tym warto pamiętać. Teraz mamy takie zdanie. Ten certyfikat powoduje, że się rozwijam. Jest to dosyć trudne zdanie, ale zróbmy coś takiego, że ja podam tak jak wcześniej, czyli podam wszystkie słowa i poproszę was o to, żebyście zrobili zdanie. Czyli na przykład ten certyfikat powoduje, że się rozwijam. Potrzebujemy słowa powodować. Albo na przykład możemy, no jeszcze troszkę inaczej możemy też i rozwijać, tak? Czyli rozwijać. Potrzebujemy tych słów. Powodować to jest bring, a rozwijać to jest develop. I to zdanie jest dosyć tak troszkę inaczej skonstruowane, ale znowu zrobimy to samo, czyli zaczniemy sobie od I, you, he, she, it, we, you, they. I teraz, jeżeli mamy ten certyfikat powoduje, że się rozwijam, no to od czego my zaczynamy? Czy zaczynamy od I, czy zaczynamy od certyfikat, tak? Certificate. Od czego zaczynamy? Czy chodzi nam o, że ja się rozwijam, czy chodzi o certyfikat? Bo tak naprawdę możemy zrobić to w ten sposób, że może poczekam, może spróbujcie napisać, jakbyście to powiedzieli. Ja wam tutaj podrzucę te słowa i jeżeli my myślimy po angielsku, to jesteśmy w stanie ze słownictwem stworzyć dane zdanie. Czyli spróbujmy znowu to zrobić. Mamy ten certyfikat powoduje, że się rozwijam. Jak coś takiego zrobić? Zejdziemy sobie troszkę z tematu.
Zresztą ja tak naprawdę żadnego tematu nie rozpocząłem, więc nie chcę tutaj jakiś debat robić, tylko chcę wam pokazać, jak właśnie myśleć po angielsku. Czyli ten certyfikat powoduje, że się rozwijam. Jak coś takiego zrobić? Poczekam chwilkę. Czyli pytanie, czy zaczniemy od I? No bo jakby zdanie dzieli się na dwie części. Tu, że mamy, że się rozwijam, czyli kto? Ja. Czyli gdzieś tu będzie I. No musi być. Gdzieś tu musi być. Ale zrobimy to jeszcze troszkę inaczej. Ja wam zupełnie inne podejście pokażę. I tak samo ten certyfikat powoduje, czyli jakby mówimy o certyfikacie, a ten certyfikat to po prostu będzie nasze it. Czyli to będzie rzeczownik. Czyli nazwiemy go a certificate. Albo jakiś konkretny, na przykład the certificate. I też będzie w porządku. Jak byśmy takie zdanie zrobili? No i na przykład widzę, że chyba jest problem. Poczekam jeszcze z minutkę albo 30 sekund. No i zobaczymy, czy jesteście w stanie coś takiego zrobić. Certyfikat, nie wiem, szkolenie czy coś tam obojętnie. No certyfikat i szkolenie to nie jest to samo, wiadomo. Ale jak coś takiego zrobić? Możemy zrobić to, no widzę, że jest problem, to znaczy nikt przynajmniej nie pisze. Możemy zrobić to bardzo gramatycznie, czyli tak jak każdy nas uczy i możemy powiedzieć, że na przykład this certificate, czyli trzymamy się jakby 1 do 1. This certificate i teraz powodować, czyli brings, no i jest problem, bo chcemy powiedzieć powoduje, że się rozwijam, a my wiemy, że jest taka konstrukcja jak makes me develop, prawda? Jest coś takiego. Na przykład możemy powiedzieć it makes me develop, na przykład, niech będzie my brain. Czyli to oznacza, że ale ja tego nie chcę, bo to jest gramatyka. Możemy też powiedzieć na przykład it makes me, nie wiem, it makes me check data. Czyli na przykład, że zrobiłem takie zdanie, że to powoduje, że ja chcę sprawdzić dane. Czyli coś powoduje, że chcę sprawdzić dane, bo na przykład nie jestem pewien, czy coś takiego. Tak, po prostu strzeliłem jakieś tam zdanie losowe. Jak zrobić to zdanie, żeby ono było bez gramatyki? No bo jeżeli powiemy brings, no to już nie jesteśmy w stanie rozwijam, tak? Potrzebujemy słowa zamienić troszkę. There is certificate to bring. Ok, może być, tylko że to bring i teraz musimy wstawić tutaj inne słowo, jakim jest development. Ja o tym nie mówiłem, bo to jest rozwój. Development to jest rozwój. Jeżeli ktoś zna to słowo, to super. Jeżeli ktoś nie zna, to zaraz wymyślimy coś nowego. Czyli możemy coś takiego zrobić. Czyli this certificate brings development. Na przykład, nie wiem, bring some development, powiedzmy, zróbmy troszkę inaczej, to my CV, tak? Czyli powiedzmy, że ten certyfikat powoduje jakiś tam rozwój, jeśli chodzi o moje CV, czyli względem mojego CV. Jest ok. Ale to jest gramatyczne. To jest tutaj gramatyka, więc to, co Maltanka zrobiłaś, jest bardzo ok, czyli there is a certificate to bring, ale development, czyli też możemy w ten sposób zrobić. There is a certificate to bring development. Czyli jak widzicie, te konstrukcje, one się powtarzają. Widzę, że Maltanka tutaj już dwie konstrukcje takie zrobiła i one się po prostu powtarzają, więc no, angielski jest jakby schematyczny. Czyli takie coś możemy zrobić. Możemy również właśnie brings development, jeżeli ktoś chce, ale jak jeszcze możemy powiedzieć? Na przykład ten certyfikat powoduje, że się rozwijam, czyli na przykład, że troszkę inaczej, no jeszcze trochę inaczej, ale to będzie z gramatyką. This is a certificate bringing my development. Tak, dokładnie, to też możemy zrobić, czyli this is my certificate bringing, czyli znowu bez gramatyki, bringing my development, jest ok. Tak też możemy zrobić, ale na przykład zobaczcie, co ja teraz zrobię i to jest gramatyczne, ale ludzie też często o tym nie mają pojęcia. Mamy jakby dwa podmioty. Tutaj mamy jeden,
Momencik, tu mamy jeden, a tu mamy drugi, czyli mamy ja i mamy ten certyfikat. A certyfikat to jest it. I teraz, jeżeli możemy zrobić to na dwa sposoby. Bardzo często o tym się zapomina. I develop my certificate i certificate develops me. To zdanie w ogóle nie ma sensu, bo to oznacza, że ja rozwijam się, nie, przepraszam, ja rozwijam mój certyfikat. Takie zdanie w ogóle odpada. Ale bardzo często zapominamy właśnie o takiej konstrukcji, że możemy obracać tymi podmiotami, że na przykład coś mnie rozwija, albo ja coś rozwijam. Bardzo często gdzieś tam gubimy się w tym i w tym momencie możemy powiedzieć certificate develops me. Nie musimy używać powoduje czy coś takiego, nie musimy być aż tacy bardzo dosłowni, tylko po prostu stosujemy gramatykę. I to są właśnie, może tak, ja nie wiem czy mówić o tym, bo to są znowu czasowniki tranzytywne. Czy powiedzieć, czy jestem w stanie to szybko zrobić? No niby tak. Jeżeli powiemy na przykład check it, to oznacza, że to jest czasownik tranzytywny. Więc tylko powiem o tym krótko. Tranzyt generalnie to jest transport, więc możecie skojarzyć, że to po prostu transportuje nam rzeczowniki. Na przykład check my CV powiedzmy. Takie zdanie jest możliwe. Natomiast są czasowniki, które nie są tranzytywne, czyli wtedy mówimy go it. Nie ma czegoś takiego jak go it, nie ma czegoś takiego jak arrive it i nie ma czegoś takiego jak na przykład powiedzmy, że co może być? Happen it. Bez sensu. To jest rozkaz oczywiście, no bo zaczynamy od czasownika, tak jak już gdzieś tam wcześniej wspominałem, ale no nie mamy tutaj do czynienia z sensem, tak? Po prostu te zdania są bezsensowne i one nazywają się nietranzytywne. Czasownik nietranzytywny, czyli one nie będą przedłużać zdań. Czasownik nietranzytywny. I to jest tyle, co chcę Wam powiedzieć, żebyście zwrócili na to uwagę, że coś takiego istnieje. Bo jeżeli mamy na przykład bringing, to co właśnie tutaj Ola na przykład zrobiła, tak, it develops me też jest ok, czyli na przykład bringing my development, czyli chodzi o to, że dzięki temu, że my wiemy, że bring it, tak, czyli bring it to będzie czasownik tranzytywny, bo jakby jak to sprawdzić? No po prostu podrzucamy rzeczownik do tego i sprawdzamy, czy on rzeczywiście ma sens. No bo tranzytywny polega na tym, że dokładamy tam rzeczownik, czyli jeżeli mamy na przykład sprawdź to, na przykład możemy powiedzieć, zawsze podrzucamy it. Tak naprawdę on jest najkrótszym takim słowem w angielskim, gdzie, czy zaimkiem, który umożliwi nam sprawdzenie, czy rzeczywiście jest to czasownik tranzytywny. Jako że będziemy wiedzieć, to będziemy mogli przedłużać te zdania, czyli na przykład przynoszący albo powodujący mój rozwój. Czyli powiedzmy this is my certificate bringing my development, ale nie możemy zrobić czegoś takiego, że this is my certificate i na przykład happening my development, tak? Czy coś takiego. Albo na przykład going my development. To jest w ogóle bez sensu. Więc te czasowniki, jakby one mają swój sens, po prostu. Więc takie coś nie wystąpi. Można sobie poczytać o tranzytywnych, nietranzytywnych. Ja gdzieś o tym wspominałem, ale jakbyście chcieli, to oczywiście możecie mi napisać i możemy tego więcej zrobić. Natomiast to jest tylko to. Jest tranzytywny albo jest nietranzytywny. Koniec, kropka. Co dalej? Następna rzecz. Mamy coś takiego jak młodzi ludzie protestują na ulicach. Jak możemy zrobić takie zdanie? To są dosyć specyficzne te zdania dzisiaj, bo zawsze mówię o jakichś, nie wiem, no takie bardziej lightowe są te zdania, a dzisiaj mamy takie dosyć troszkę inne. Młodzi ludzie, a to jest po prostu jakby zainspirowałem się jedną z lekcji z Magdą. Pozdrawiam Cię Magda, jeżeli jesteś tutaj, więc każda jakby lekcja z moimi uczniami w grupach jest na pewno inspiracją do tego, żeby robić właśnie takie webinary. Młodzi ludzie protestują na ulicach X, Y, Z, tak? Czyli chodzi o to, że tutaj mamy jakby, właściwie to X, Y, Z nawet nie jest potrzebne, bo na ulicach, albo na przykład jeżeli zrobimy na ulicach powiedzmy jakiś tam dzielni, nie, bez sensu.
na ulicach, a nie będzie na ulicach po prostu, czyli on the streets, zwyczajnie. Czyli jak zrobić takie zdanie, bo trzymając się tej gramatyki możemy powiedzieć young people, tak, protest on the streets. Ale jak jeszcze możemy zrobić to zdanie? Gdzieś tam już właśnie ta forma się pojawia. Ola bardzo jej nadużywa, co jest ok, bo to jest gramatycznie poprawne. Ja też kręciłem na ten temat filmiki, pokazywałem, że ta forma jest możliwa. Więc jak możemy coś takiego zrobić? Młodzi ludzie protestują na ulicach. Jak coś takiego zrobić? Oczywiście to nie są tylko młodzi, no ale generalnie ludzie. No, mamy do tego prawo. Czyli young people protest on the streets. Jak to można zdanie zamienić, żeby znowu było bez gramatyki? Bo gramatyka jest ciężka. Nauczmy się najpierw tworzyć zdania bez gramatyki, a później możemy kombinować z gramatyką. Bo tu mamy protestują, mamy protestować, mamy coś tam, tak? To będzie się wszystko odmieniać, więc to nie jest takie oczywiste. Maltanka też bardzo tutaj dobrze myśli. Nie wiem, czy się nie znamy. Być może już miałaś ze mną do czynienia gdzieś. No, czyli young people protest on the streets. To jest takie typowo gramatyczne. Jest klocek, tak, że mamy młodzi ludzie, tak, i tak dalej, tak? Mamy po kolei. Jak to zrobimy? No. Jesteśmy jakby w połowie tych wyrażeń. Jakby się tam jakieś powtarzały, to może ja skrócę i po prostu pokażę jakieś, które jeszcze nie były, albo które mogłyby na Was zrobić wrażenie, w sensie takie, że rzeczywiście coś byście z tego wynieśli. Czyli young people protest on the streets. Tak naprawdę no tu jest bardzo takie proste, ale co jeszcze możemy zrobić? No troszkę to trwa. Nikt nie ma żadnych pomysłów. A to ciekawe. Możemy tak samo zrobić właściwie. Tak samo jak poprzednie. Czyli możemy zrobić właśnie za pomocą tego. There's people protesting on the streets. Czyli generalnie tłumaczymy to jako są ludzie. Ja wcześniej o tym mówiłem. Dzisiaj oczywiście. Czyli są ludzie protestujący na ulicach. Czyli there's people protesting on the streets. Z pozoru te zdania, które są bardzo ciężkie, my jesteśmy w stanie po prostu bez gramatyki zrobić i jak widzicie to hula. There's people protesting on the streets. Jest ok. Czy jeszcze jakoś możemy to zrobić? No, tak naprawdę tutaj mamy gramatykę. There are young people. Tak. Protesting on the street. Dokładnie, czyli tak samo. Ja już sobie pozwoliłem napisać, ale widzę, że też dobrze napisałeś, Ola, więc jest ok. Co dalej? Tu mamy, no właśnie, możemy po prostu young people protest, tak? No i ewentualnie to on the streets, to jest ok. No to teraz mamy takie inne zdanie. W piątek organizujemy spotkanie i mają wszyscy być. Jak to możemy zrobić? W piątek organizujemy spotkanie i mają wszyscy być. Zwróćcie uwagę, że mamy słowo organizujemy. Ale to słowo jest bardzo ciężkie, bo ja Wam coś napiszę. Mamy takie słowa w języku angielskim, które tak naprawdę one określają słowo jest. Po prostu. Czyli jeżeli organizujemy w piątek spotkanie, to oznacza, że spotkanie jest w piątek. Jeżeli dane na przykład, tak, trochę znamy, ok. Jeżeli na przykład mamy takie słowo jak dzieje się, sorry, bo tutaj patrzyłem na to, dzieje się, to też jest, tak? Czyli na przykład mówimy, że wiele się dzieje w tym mieście, albo wiele dzieje się coś tam, to tak naprawdę możemy powiedzieć, że to jest. Że tam są takie akcje, tam się odbywają nawet, czyli dzieje się, możemy odbywają się, rozumiecie? Jakby zaczynamy myśleć naszym it is, czyli to jest. Czyli generalnie mówimy, że możemy jakby it is, to jest, albo there is. No bardziej oczywiście, jeżeli będziemy mówić o miastach, o jakichś dzielnicach, czy coś takiego, że coś się tam dzieje, to generalnie jest i nie potrzebujemy tych czasowników mówić. Native też nie będzie się silić na jakieś my organizujemy spotkanie, tylko on po prostu powie spotkanie jest w piątek.
Czyli spotkanie jest w piątek i mają wszyscy być. Jak to zrobić? To spotkanie mówię. To zdanie też jest dosyć dziwne i oczywiście, tutaj się pojawiłem, mamy I organize a meeting, ale mówię, to jest gramatyczne, a ja tego nie chcę. Nie chcemy tutaj gramatyki. Jak zrobić takie zdanie? I znowu czekam, więc zwracam uwagę na to. To jest kolejne takie bardzo fajne myślenie. Dzieje się, odbywają się, mają miejsce. Zobaczcie, to nawet z głowy jesteśmy w stanie zrobić. Mają miejsce, na przykład jakiś tam czy event, czy jakiś festiwal ma miejsce, czy coś takiego. Tak naprawdę możemy powiedzieć jest, po prostu jest. Że to jest, czy tam gdzieś jest, czy coś takiego. Nie musimy czegoś takiego robić w ogóle. Więc takie czasowniki same w sobie po prostu możemy zastąpić czasownikiem jest. Też ludzie często o tym zapominają, bo jak my słyszymy mają miejsce, to nagle to musi być na przykład participate, uczestniczyć, albo musi być happens, albo musi być na przykład dzieje się, no to będzie happens, odbywają się, na przykład to jest dobre, nie? Are held on, nie? Czyli takie wyrażenia, one nie są złe, jeżeli ktoś już jest na jakimś zaawansowanym poziomie, ale jeżeli ktoś nie jest i nie jest w stanie właśnie takich zdań robić, tak jak dzisiaj, to naprawdę uciekajcie od tych wyrażeń i upraszczajcie ten język, żeby móc przekazać wiadomość, bo tak jak mówiłem, możemy popełniać błędy i możemy zostać zrozumieni, ale również możemy mówić bez gramatyki poprawnie, żeby nie robić tych błędów, bo takie zachęcanie do tego, że wiecie, możecie mówić, możecie mówić błędy, możecie się mylić, a tam czy goes, czy go, to nieważne, czy went. Takie gadanie jest trochę słabe, ponieważ każdy z nas chce mówić poprawnie. Mamy zdanie, czyli there is a meeting. Tu już Ola ciśnie ze stroną bierną, tak, możemy. Mogę wam to od razu pokazać, skoro się pojawiło, czyli there's a meeting. Being organized. Being to jest będący, czyli to już mówiłem o tym, że będący, tworzący, robiący, możemy w ten sposób działać. I tutaj being organized, tutaj po brytyjsku, organize on Friday and everyone have to be. Fajnie. And everyone tylko has to be. I mają wszyscy być, ale gdzie? Bo tutaj mamy każdy musi być there, tak? Czyli musimy powiedzieć, że musimy być, każdy musi być tam, czyli każdy. Bo mają wszyscy być, musimy sobie znowu odnaleźć w I, you, he, she, it, we, you, they. Czyli jeżeli mówimy wszyscy, to mówimy na przykład może być oni muszą być, nie, my. Czyli zamiast everyone, my również możemy powiedzieć we have to be there. Czyli albo there. Czyli na przykład my musimy tam być. I to jest właśnie to. Mają wszyscy być. Czy tak do końca? No, nie do końca. Myślę, że nawet moglibyśmy tutaj wstawić you. Czyli zwracamy się do was. Czyli you have to be there. Czyli wy musicie tam być. I to jest właśnie to wyrażenie. Mają wszyscy być. Bo szukamy tego właśnie w ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. W piątek organizujemy spotkanie, czyli kto organizuje? No my. Więc nie będzie I organize a meeting, tylko będzie we organize a meeting. Bo I organize a meeting to będzie ja organizuję, a to nie ma sensu. To jest w piątek organizujemy, czyli kto? My. I teraz tutaj Ola zrobiła taką stronę bierną, więc może ja od razu to wytłumaczę. Tylko że to jest znowu high level, tak? To jest jakaś strona bierna, którą jeżeli znamy tę trzecią formę, bo ten organized to jest właśnie organized, to jest organized i to jest organized. I to jest strona bierna, która będziemy brać pod uwagę to. Może weźmiemy sobie, a niech będzie taki. To jest ta trzecia forma, no ale to jest gramatyka. Tak jak mówię, uciekamy na razie od gramatyki. Jeżeli ktoś wie, zna, rozumie, to super. To zawsze jest do przodu. Więc to jest tak, taka forma istnieje i ona występuje tylko wyłącznie z being organized. Ewentualnie możemy też usunąć to i możemy powiedzieć there's a meeting organized on Friday. Takie zdanie
też jest bardzo w porządku. Tak, tutaj Maltanka mówi it's a meet. Tak, to już bardziej tak slangowo, bo też mamy coś takiego jak it's a meet on Friday, nie on the Friday. Must everyone there. No właśnie, no i to jest ta kalka językowa. Must everyone there. To jest właśnie kalka językowa, której nie wolno robić, bo to brzmi słabo. Czyli takie coś w ogóle nie występuje. It's a meet to jest spotkanie, z tym się zgodzę, bo to jest jakieś takie slangowe, ale must everyone there, takie coś odpada, ponieważ musimy poszukać tego. Musimy zacząć od ja, ty, wy, oni, one, on, ona, ono, to i tak dalej. Czyli czy spotkanie ma być? Nie. Czy my mamy być? Tak. Czy wy macie być? Oczywiście. Dlatego podałem dwie możliwości. Możemy powiedzieć, że my musimy tam być, albo wy musicie tam być. I to jest właśnie to, te kalki, tak? Te kalki takie językowe. Więc zawsze sobie zaczynacie od ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Czyli nie must everyone there, bo to jest masakra. To jest masakra. Więc lepiej powiedzieć albo we have to be there, albo you have to be there. I to będzie w porządku. Albo tak właśnie jak Ola zrobiła, czyli everyone has to be there. Czyli każdy musi tam być. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale everyone to jest co? Everyone to jest to. Czyli mówimy, że każdy to oznacza on, ona, ono. To jest liczba pojedyncza. Nie wiem, czy ktoś wie, pojawiło się, więc o tym mówię. Everyone, ponieważ jeżeli my chcemy powiedzieć, na przykład każdy jest tutaj, to powiemy everyone is here, tak? Czyli każdy jest tutaj. Czyli automatycznie mamy liczbę pojedynczą, a liczba pojedyncza jest wyłącznie tutaj. No bo nie możemy powiedzieć, że ty, tak? Że każdy oznacza ty, albo każdy oznacza ja. Bez sensu. Albo ja, albo każdy. Więc każdy to jest trzecia osoba. I tak dla przypomnienia, everyone, no chyba było, pamiętam, że kiedyś taki webinar mieliśmy o tym, czyli everyone, everybody, nie wiem, everything i tak dalej, te wszystkie, anyone, anybody, jeżeli ktoś tam anybody, jeżeli ktoś tam kojarzy, to jest wszystko trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli to. He, she, it. I tak będzie zawsze w angielskim. No i na przykład tutaj mamy we organize a meeting, we are organizing a meeting, everyone, everybody, all must be here, tak? Tutaj też możemy powiedzieć all must be here, czyli wszyscy muszą tutaj być. I tutaj, no takie coś też istnieje, też można w ten sposób zrobić zdanie. Dalej. Organize a meeting to jest właśnie z tą solą, tak? Którą mówiłem, czyli pass the salt, czyli podaj mi sól. To będzie dokładnie to samo, czyli chodzi o to, że po prostu jest to rozkaz. Czyli nie musicie na przykład mówić, że widzimy się w piątek czy coś takiego, tylko na przykład możecie powiedzieć również, słuchajcie, zorganizujmy spotkanie w piątek na przykład. Czyli możemy powiedzieć let's organize a meeting on Friday i to też będzie w porządku. Na przykład za pomocą let's. Przypominam, że let's to jest let us. Czyli zróbmy to jakby. Pozwólcie, że my to zrobimy. Let us organize. I teraz let's organize a meeting on Friday jest ok, ale jeżeli ktoś powie organize a meeting, to będzie rozkaz. Czyli zaczniemy od czasownika. Czas nam się powoli kończy. Ale tutaj mamy ja jadę do. Właściwie to będzie to samo, tak? Tutaj mamy osobę, więc ja. Zaczynamy od tego I. To jeszcze będę rozwijać, myślę, bo to jest, tutaj będzie trzeba kombinować trochę. Tu jest tylko taki test dla Was, myślę, czyli ja jadę do, czyli kto? Ja. Tylko że my w języku polskim mówimy jadę do. Czyli jak mówimy, że jadę do, to oznacza, że ja. Jeżeli ja mówię jedziemy do, to ja mówię my, czyli we. I w ten sposób to działa. Jedzie do, czyli co? Jedzie do, czyli to. It goes albo it is going. Później mamy someone goes to, no to ktoś jedzie do i tak dalej. Ok.
Spożywam, czyli ja. Wiadomo. Tu możemy, na przykład, że to zabiera moją energię, czyli konsumuje moją energię, ale oczywiście również możemy powiedzieć energy consumes me, tak? Czyli właśnie o tym wcześniej mówiłem, że I consume energy, no to jest bez sensu, tak? Czyli trzeba patrzeć na właśnie tę zamianę, ale to jest gramatyczne. Już Wam pokazywałem, jak uciekać od tego. Ta firma zajmuje się manufakturą soków. To jest właśnie, tak, tutaj mamy zajmuje się, czyli no to już jest znowu coś innego, bo tu powiemy na przykład this firm, firm i na przykład, jak powiedzieć, zajmuje się, bo my generalnie na przykład używamy deals with, na przykład provides, zapewnia i tak dalej. To są takie na przykład manufaktura soków, czyli na przykład juice production. Ja mówiłem o przymiotnikach, dlatego mówiłem, jakby ktoś chciał, to żeby rozwinąć temat, to mówcie, ale nikt się nie odzywa, więc może trochę znamy, tak? Tam było napisane, ale jak coś, to śmiało mówcie. Ta firma zajmuje się, czyli możemy tak samo zrobić jak powyżej, czyli this firm is to produce po prostu is to produce juice, albo możemy powiedzieć this firm is to albo is for na przykład juice production. Też Wam pokazuję inną możliwość, żeby zrobić to też bez gramatyki. Czyli ta firma, czyli jakby jej rola jest, rolą tej firmy jest to, żeby produkować sok, a mamy takie zdanie, ta firma zajmuje się manufakturą soków, w ogóle co to jest. I tak samo, no czy tam manufacture, jakbyście tam chcieli, albo this firm is for juice production. Takie coś też jest ok. Ale możemy też zrobić z gramatyką, no ale my nie lubimy gramatyki. Możemy również there is a production, czyli znowu wracamy do tego it is, there is, czyli możemy za pomocą rzeczownika. There is a production of juice i na przykład w firmie takiej i takiej. To jest też bardzo fajne, czyli uciekanie do rzeczownika. Albo możemy powiedzieć, że to po prostu produkuje sok. I tyle. Jadę do domu, czyli ja. Jest rząd, to samo, tak? Jest rząd, czyli there is government i później mamy that i sobie kontynuujemy zdanie. There is OK, protestując na ulicy. To jest ta forma, którą ja mówiłem, czyli protesting on the street, czy coś takiego, tak? Czy protestując na ulicy i znowu mogą, czyli kto? Oni. They can. Czyli protestując na ulicy, oni mogą coś tam zrobić, tak? To już sobie nie pozwalałem na wyobraźnię. Czyli jeżeli mamy takie zdanie, to też właśnie to onc, czyli protestując, na przykład going to the park, to jest kolejne myślenie, które też gdzieś Wam pokazywałem już, że na przykład idąc do parku, I can smell flowers, tak? Mogę sobie tam powąchać jakieś kwiatki czy coś. Na przykład thinking about it, nie bójcie się w ogóle takich zdań robić, czyli myśląc o tym, I think it's na przykład it's a great chance to, nie wiem, to have a meeting on Friday, okay? Czyli na przykład coś takiego. Myśląc o tym, myślę, że jest to wspaniała szansa. Tu mamy za pomocą rzeczownika, taką formę chyba też pokazywałem, czyli jest to wspaniała szansa, aby mieć spotkanie, generalnie have, jako uczestniczyć w spotkaniu on Friday, albo po prostu there is a meet, albo meeting on Friday i koniec. Nie musimy mówić tego, że wspaniała szansa, czy coś takiego, w zależności od tego, jak to tam chce. Ale tak jak mówię, ta forma też jest bardzo fajna, ona jest jakby bez gramatyki, czyli idąc tam, robiąc to, tworząc i tak dalej. I możemy oczywiście to zamienić, przypominam, czyli możemy powiedzieć I can smell flowers going to the park. Tutaj ta kwestia jakby tej zamiany i w ogóle tego myślenia takiego polsko-angielskiego, ja to jeszcze będę rozwijać na kanale. Uwierzcie mi, że no spodoba Wam się to, tylko że to trzeba opisać. To trzeba opisać, bo to naprawdę można o tym gadać i ja bym chciał to zrobić w taki sposób, żeby to nie było takie, wiecie, od czapy, tak jak dzisiaj, że mamy godziny i w ogóle też szanuję każdego czas i swój. Więc zrobimy to jeszcze na YouTubie. Chyba że będziecie chcieli, chyba że Was zainteresuje, to też śmiało piszcie. No właśnie, czyli mamy to, protestują, a jak mówimy w głowie protestują, to oznacza, że oni. Czyli znowu będziemy zaczynać od they.
bo to są właśnie te kalki takie językowe, albo nawet sytuacje, z których my nie jesteśmy w stanie wyjść. Czyli powiemy po prostu they are protesting albo protest, tak? Czyli zwyczaj, ale mówię, to są czasy. Okej, nie muszą, no to już mówiłem, tak? Takie zwroty już były, jak to robić. They don't have to, po prostu oni nie muszą, czyli jakby uciekamy do osoby, a bardziej osób, ponieważ nie muszą, czyli kto? Ja, ty, on, ona, oni, czyli oni nie muszą nosić. Mogą, no to jest to samo, to jest to samo. O, jak na przykład powiedzieć częstuj się, to jest dobre. Jak jest częstuj się. Jak mamy, na przykład, to już będzie może ostatnie, myślę, bo nie wiem, czy tu już coś nowego będzie. Tak, tu już się to pojawiło, ale pokażę wam dlaczego tak, jak ktoś zobaczył, to fajnie, ale zrobimy coś takiego. Jak my zawsze mówimy, że na przykład jem śniadanie, tak? No to mówimy I'm having breakfast. Przypominam, że tutaj nie wstawiamy a breakfast, po prostu się tak nie robi, bo śniadanie jest jedno, czy drugie, czy dinner, czy dinner. Tak, help yourself jest ok. I nie wiem, czy Ola jesteś świadoma, ale help yourself zaczyna się od rozkazu. Czyli to jest tak, jakbyśmy chcieli na przykład powiedzieć po prostu pomóż sobie, tak? Czyli weź sobie sam pomóż. Nie wiem, czy tak po polsku nawet mówimy. Weź sobie pomóż z tym. No, myślę, że nie. W kwestii jakby częstowania się chyba nie. Ale skoro wiemy, że to jest rozkaz, to możemy powiedzieć have some. Po prostu. Bo skoro jest I am having breakfast and dinner, to możemy powiedzieć have some. Czyli w zależności od tego, jak dane zdanie się tworzy w angielskim, możemy wykorzystać z tego czasowniki. To nie będzie źle. Bo jeżeli na przykład ktoś powie have some candies, to jest coś takiego, że na przykład weź sobie jakieś tam cukierki, czy kuźwa, nie wiem, wołowinę, czy coś tam, to wtedy mówimy have some beef. Tak? To jest rozkaz, to jest bardzo naturalne. Czyli nie uczmy się właśnie tego takiego myślenia po angielsku, wiecie, że uczymy się po prostu jakichś takich wytartych zwrotów, tylko jak widzimy coś takiego, to nauczmy się zasady rozkazu i wtedy będziemy wiedzieć, jak powiedzieć częstuj się. Nie musimy się uczyć help yourself, bo nie każdy rozumie, co to jest yourself, ale myślę, że większość rozumie, co to jest breakfast i co to znaczy have. Skoro have oznacza jakby, to nie jest jem śniadanie, tylko ja zawsze traktowałem to jako zamiennik participate. Już wam mówię dlaczego. Bo have some, na przykład have a party oznacza uczestniczyć w imprezie. Have a meeting, uczestniczyć w spotkaniu. Na przykład have an argument, uczestniczyć w kłótni, na przykład, czyli have an argument. To nie jest, że mam argument z kimś, albo mam kłótnię. Mam kłótnię bez sensu. Dla mnie have nigdy nie było czymś, co jest powiązane z posiadaniem, tylko bardziej uczestniczeniem. I wtedy nam się wszystko jakby have dinner, czyli uczestniczyć po prostu w obiedzie, have breakfast, nawet jest feast, czyli feast to jest po prostu mieć uczta, tak? Czyli have feast. Ok, no i co? Have some, tak? Czyli właśnie to jest to, co się tam odsłoniło. Ważne jest to, że młodzi ludzie. To jest ta konstrukcja it's important that people, tak? Myślę, że to gdzieś tam mówiłem. Już tak troszkę przyspieszę. Na przykład gdybyśmy chcieli powiedzieć na przykład ważne jest to, że młodzi ludzie, czyli możemy tak powiedzieć i na przykład it's important that young people coś tam, ok. Te 50 lat to dobry moment, żeby na przykład możemy powiedzieć 50 years is a good moment. Ja już może będę pokazywać, jak to szybko robić, czyli 50 years is a good moment to. Po prostu. Czyli zaczynamy od 50, gdzie to jest I, you, he, she, it, we, you, they i tak dalej. Is a good moment to. No i właśnie tak to wygląda poniżej. Jeżeli mamy jest dobry moment, to mówimy it's a good moment to. Po prostu. Albo na przykład dobra szansa, cool opportunity, na przykład jakaś tam wspaniała okazja, czy spoko okazja i tak dalej. No i właśnie to też jest tutaj. W tym roku jest dobry moment, żeby po prostu there is a good moment to do it this year. Tak? Proste. Czyli jest tam gdzieś dobry moment, żeby to zrobić w tym roku. Jest spoko zdanie, jest proste.
Tu już będę Wam pokazywać, jak to robić, bo to już by trochę... Tu jest, no jeszcze trochę tego jest. Nie wiem, czy to już może sobie zostawimy, bo właściwie to wszystko już będzie polegać na tym samym. Może zrobimy na szybko. Przepraszam, na przykład it's nice to sit at the sea. Czyli to jest ta konstrukcja, fajnie jest usiąść. Jakby ktoś chciał, jakby ktoś tam nie nadążał nad tym, co ja mówię, czy coś takiego, by było za dużo tego, to dajcie mi znać po prostu, że podobała mi się jakaś tam konstrukcja, czy mógłby się bardziej wyjaśnić, albo po prostu ja Wam podeślę filmiki i możecie sobie spokojnie obejrzeć, bo o tym już mówiłem. Super sobie postać tutaj, czyli po prostu it's great to stand here. Fajnie sobie tutaj na to popatrzeć. It's nice to see it na przykład, albo look at it, też jest ok. Dzień dobry, czy ma Pani jabłka? Nie musimy, właśnie to jest też, co ostatnio było. Do you have apples? Możemy w ten sposób, ale również możemy powiedzieć are there any apples? Czyli oznacza, że czy są jakieś jabłka. Nie musimy zwracać się na przykład do jakiejś osoby, czy ma Pan, czy ma Pani, czy coś takiego, tylko po prostu możemy bez gramatyki to zrobić i możemy zrobić are there any apples? Czy macie jakieś pytania? To by było takie na koniec, czyli are there any questions? I to jest właśnie to, co native robi. Czyli on nie powie do you have any questions? To znaczy tak, może, ale również na przykład powie are there any questions, czyli po prostu czy są gdzieś tam jakiekolwiek pytania. Dlatego właśnie nie powiemy are they questions, bo to oznacza, czy one są pytaniami. No a takie coś już nie przejdzie, bo are they questions pochodzi od is it. Bo tam mamy it is i they are, przypominam. They are i it is. Więc to pochodzi od tego. Te pytania pochodzą właśnie od tego. Czyli oni są, to jest. Czy one są pytaniami? Bez sensu. Czy to jest pytanie? Bez sensu. Musimy powiedzieć are there any questions? Jest spotkanie w piątek. There is a meeting on Friday. Tak, i tu już będziemy sobie kończyć. To są klienci, których należałoby. There's clients. Może być oczywiście there are clients. There are clients. That we must. Musimy zapytać, albo których należałoby zapytać o coś, czyli we must ask na przykład about something. Tu już jest troszkę gramatyki, więc już uczulam. Aby zaaranżować spotkanie, czyli to arrange a meeting, we can call XYZ. Czyli mamy zastosowanie to arrange a meeting albo to have, po prostu. To have a meeting. Nie musimy się tam albo organize, tak? Też jest ok. Wyślij mi tego maila, czyli ostatnie jako rozkaz. Send me this email on Friday because I need it. Done. Ok. Nadużyłem troszkę Waszego czasu, bo jest 10 minut więcej. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo chciałem jakby zrobić wszystko, a troszkę tego było, ale myślę, że 10 minut to nic złego. Powiedzcie mi proszę, czy może tak zapytam, are there any questions? Czyli po prostu, czy są jakieś pytania, czy mam coś powtórzyć, mogę jeszcze zostać, możemy wyjaśnić pewne kwestie, a jeżeli wszystko jest jasne, no to dzięki, że jesteście, ale poczekam sobie jeszcze chwilkę. Czy mamy jakieś pytania? Tak jak mówię, nie musimy zawsze używać gramatyki. Nauczmy się najpierw myśleć bez gramatyki, bo zwróćcie uwagę, jakie zdania dzisiaj robiliśmy. Specjalnie takie zdania wybrałem, żeby nie było po prostu jakieś, nie wiem, idę sobie w parku czy coś takiego, tylko żeby one były dosyć takie z pozoru skomplikowane, natomiast no, też Wam coś uświadomiam, że jesteśmy w stanie takie zdania robić, jeżeli znamy słownictwo, no bo czasami jak nie znamy tego słownictwa, to po prostu potrzeba nam słownictwa, żeby stworzyć takie zdanie, a nie musimy przypominać sobie po prostu, jak działał present continuous, czy jak działał present simple, czy coś takiego, bo uważam, że to jest dno. Zwyczajnie. A jak ktoś już to opanuje, to wtedy można dopiero zaczynać uczyć się czasów, bo na podstawie tego, co dzisiaj pokazałem, nasz speaking musi ruszyć.
bo to jest wszystko bez gramatyki, to są proste rzeczy, proste konstrukcje, natomiast no, wymaga to praktyki. Thanks a million. This webinar is very helpful. Oh, thank you very much. Dzięki, Ola. Fajnie, że byłaś. Widzę, że tutaj jakby jesteś bardzo aktywna w czacie, co nie jest dziwne, co nie jest dziwne, bo gdzieś tam już miałeś ze mną do czynienia, ale oczywiście żartuję. To jest przede wszystkim twoja zasługa, ty siadasz do tego wszystkiego i się uczysz, ale na pewno cię to utwierdziło w tym, że miałaś rację, po prostu. I dajcie mi znać, czy możemy to zamykać i można iść na kolację. Warto by coś zjeść. Chyba nie ma żadnych pytań. Ok. Czyli jeżeli nie ma żadnych pytań, no to ja bardzo wam dziękuję za uczestnictwo. To have you here, tak? Tak się mówi, nie? Mówimy thanks you. Thanks you. Thanks for having me here, czyli dziękuję za to, że mnie zaprosiliście, że pozwoliliście mi tutaj być. Czyli tak byście właśnie powiedzieli do kogoś, gdybyście chcieli powiedzieć na przykład dziękuję za to, że mogłam w tym uczestniczyć, albo dziękuję za to, że mogłam tutaj być, ale generalnie uczestniczyć. Thanks for having me here. I to jest bardzo ok. I to oznacza uczestniczyć. Tak, ja zawsze sobie to tłumaczyłem. Ok, no to co, bardzo dziękuję za wszystko. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie, grupa cały czas działa, czat działa, YouTube działa, można się uczyć. No i zachęcam przede wszystkim do tego, żeby uczyć się tego angielskiego bez gramatyki, bo jest to możliwe. To nie jest tak, że to jest jakaś strefa, do której nie mamy dostępu, tylko po prostu siąść do tego i spróbować. Po prostu spróbować. Wszystko. Bardzo dziękuję, życzę wam smacznego i do następnego webinaru, do zgadania jak coś. Trzymajcie się, dużo zdrówka. Na razie.